O, zaczyna się przekichany czas. Idą na mrozy arktyczne. Tak fajnie było, nie było trzeba się męczyć zamarzającą wodą, a niestety teraz będzie trzeba się z tym pomęczyć. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Witam z zimowej aury. Wróciła nam zima. Kalendarzowo jest zima, ale ostatnio ten czas był bardzo fajny. Tutaj gołąbki moje sobie na wolierce siedzą. Tu mamy samiczki. Mamy samiczki, a tu obok są samczyki. Chyba są głodne i prawdopodobnie woda niestety zaczęła marznąć. Łapie to ostrość. Tak, więc idę z nimi popracować, bo szybko chcę porobić, bo występ kolędowy, potem ma córka, więc trzeba zrobić, a potem jak coś zdążę, to nagram o gołąbkach. O, jaka zimowa aura przyszła. Zimno jest, apetyt jest, więc moje gołębie tu się stołują, mają wiadro, z którego mogą sobie zjeść. Widzę, że wydziubują śnieg, jak im co przez wolierę. O, to. Także widać, że wody nie ma. Tam też się rzucają od razu, jak spadną okruszki śniegu, to one tu się zaopatrują. Oczywiście wody im dam, ale przez tą wolierę mają dostęp, tak powiem, karmę cały czas dostępną. Jest to dobre, bo jak czasami gdzieś jakiś dzień ucieknie, nie ma czasu czegoś zrobić, to się jakoś zaopatrzą. Wiadomo, nie jest to jakoś może super dla nich, lepiej się wody napić, ale od biedy są zaopatrzone. A idę po wodę, karmę, nasypię im. O, także woda z syropem, który przygotowałem, prozdrowotnym, na drogi oddechowe. A tu mamy karmę, jaką teraz daję. Jest to karma jest to lotówka. Jest to po prostu lotowa karma, którą karmię cały czas. I na razie nie daję karmy zimowej, tylko tą karmą są gołąbki karmione. Także tu poję gołąbki. Woda trochę żółta, bo jest z eliksirem na drogi oddechowe. Na pewno to gołąbkom nie zaszkodzi, a szczególnie jest dobre w sezonie lotowym, w polocie. Naturalna profilaktyka, żeby chemii nie dawać, to przeczyści drogi oddechowe i przed sezonem. No teraz w zimie od czasu do czasu naprodukuje jakieś ziołowe mikstury i gołąbki się tym wzmocnią. A i takim częstym pytaniem jest od hodowców młodych, jak teraz karmię gołąbki. Powiem tak, ja cały czas daję karmę pierzeniową, zaraz pokażę. A tu złapałem gołąbka, bo widzicie, młode, to jest jeden z najpóźniejszych młodych, dopierzają się, także jeszcze się pierzą. Tak jak powiedziałem, zawsze do tej wystawy ogólnopolskiej praktycznie u mnie za bardzo nie ma, tak to wychodzi po prostu, nie ma karmienia zimowego, ponieważ te gołąbki są karmione karmą pierzeniową.
karmą pierzeniową. W sumie to są karmy lotowe, no ale bogate, więc działają jako pierzeniówki, ponieważ kupiłem je, zostały po sezonie lotowym, więc karmiam miałem więcej, więc wydaje mi się, że po prostu jako karmy na pierzenie się nadają. Zresztą zobaczymy, jaka będzie jakość upierzenia. Zawsze brałem karmy pierzeniowe, teraz jakby skarmiam mocną lotówkę, fazę drugą i trzecią i w ten sposób, o, jeszcze im to zajmie z 2 tygodnie, z tydzień. No już właściwie mamy ogólnopolską wystawę. Myślę, że tam z kolegami zobaczę. Planuję być w piątek, może i sobotę się uda, więc jak ktoś się chce ze mną spotkać na wystawie ogólnopolskiej, czy podjechać, bo blisko będzie. Podjechać to chyba w niedzielę, bo w niedzielę raczej się już nie będę wybierał, ale piątek i sobotę planuję, zależy jak warunki atmosferyczne, dojechać. Ale mam blisko, więc naprawdę bliżej niż inni, więc wydaje mi się, znając życie, że jeden dzień w piątek nie uda mi się spotkać i obejrzeć wszystkiego, co bym chciał. Dlatego planuję być 2 dni. Na pewno będę chciał podejść pod stoisko TJW. Tam być może mnie będzie szło znaleźć. No zresztą nie chcę się deklarować, gdzie będę, bo to wolny duch i po prostu będę sobie zwiedzał i korzystał z tych świątecznych dla hodowców dni, także coś tam na pewno będę chciał też obejrzeć na tej wystawie. Kto będzie miał ochotę pogadać, to musi mnie po prostu złapać. Także zaraz pokażę karmę, którą daję. Tu siedzą sobie mewki. Cały plus, że udało... A, nie, chyba nie zamarzła ta woda. Bo się nie rzucają. Bałem się, że zamarzła. A trochę jednak zamarzła. Ale się napiły, także wodę będę musiał zabrać, bo to bez sensu, będzie marzła. Mają tu karmnik zasypany. Udało mi się przy tej odwilży posprzątać tu siodełka, więc mają czysto, bo jak to wszystko zamarznie, to nie będzie szans. A potem jak jest odwilż, to no to jest ciapa. Także pojnik z wodą im zabieram, bo i tak niestety skończy się to tym, że to będzie zamarznięte. I tu też i tak jest lepiej, bo myślałem, że woda będzie, ale nie chce im się pić i jest wszystko ok. Także przyniosłem, dały rady się jeszcze napić, ale pojniki trzeba zabrać, żeby... Tu mają karmnik zasypowy. O. Na siatce wiadomo, no to tutaj hula, mróz jaki chce. Także tutaj siedzą, wszystko jest posprzątane. No i można zobaczyć gołąbki. Posprzątałem, bo robiłem tą kurację odrobaczającą, żeby właśnie też zobaczyć, czy jakieś robaki nie są. No to wiadomo, że na czystym fajnie widać, czy wszystko jest ok, ale nic gołębi nie wychodzi, także wszystko gra. Po kuracji czosnkowej kupy są takie. Także wszystko chyba jest. Takie kubki mają. Także wszystko jest ok. Teraz dostaną tą miksturkę na drogi oddechowe. I tak na ziołowych środkach, tak powiem, są te kuracje ziołowe u mnie prowadzone. Zobaczymy, jaki to w kolejnym roku efekt przyniesie. Przy okazji tego, że daję wodę w kolei w przedziałach, to pokażę. Tutaj właściwie zostały mi 2 puste cele do obsadzenia.
Reszta cel ma już tych lokatorów. Chociaż akurat tu nawet mam tak, reszta już ma swoich lokatorów opisanych, także dlatego są pozamykane i gołąbki sobie zajmują kolejne cele. Te samczyki, co zajmą cele, te u mnie zostaną. Te, które tutaj są samczyki, chyba samiczek do nich brakuje. To jest jakby problem taki, że jest brak, no za dużo tych samczyków. Tu jeszcze parę cel jest pustych, niezajętych. Tu to gorzej wygląda. Stopniowo nie ma samic, to one się nie chcą deklarować w przyjmowanie tych cel. Pokażę. Kał też jest bardzo fajny. O. Właśnie po tych... Tu fajnie widać, bo nie jest rozdeptany ten kał. Nie widać żadnych pasożytów. Ale fajny właśnie zdrowy kał, że wszystko jest z gołąbkami w porządku. Jeden z pojników zamarzł wczoraj, włożyłem go do domu, odmroził, więc szybciutko do gołąbków. Niech się troszkę napiją. Tutaj meweczką podstawię szybciutko wodę, no bo marznie, a tu światła nie mam. To trzeba wykorzystać czas, kiedy jest widno, żeby się napiły, ale coś widzę, że o właśnie, poszła pierwsza. Idą. Chyba na ziemi to lepiej tam. Tak. Niech się nie stresują, niech się napiją. Przyjechałem z kolędowania i daję jeszcze wodę gołębiom, ale o, widać już ścina wodę w momencik wodę ścina. Na końcu wam tam może puszczę fragmenty kolędowania. Jest mroźno, więc tutaj te gołąbki jeszcze przed wieczorem częstuję wodą. Ostatnio może taki temat w okresie zimowym przez jednych mocno obserwowany WG, jedno z większych WG Pattaya. I tak odnośnie tego WG i odnośnie troszeczkę może systemu lotowania powiem w dzisiejszym filmiku. W systemu lotowania, jak może zachęcić małych hodowców do tego, żeby mieli ochotę lotować. Tu mam fazę trójkę, a tu fazę dwójkę. Trochę więcej po prostu grochu jest i tak, to są dwie fazy i dostają jedną i drugą. Mieszam we wiaderku
No i podaję gołębiom. Cały czas dostają pierzeniową. Także u mnie cały czas gołąbki dostają dalej tą karmę pierzeniową. Karmę pierzeniową. Teraz jak przyszły tym bardziej te mrozy, no to na pewno tego nie będę zmieniał. Aż do odwilży. Jak przyjdzie odwilż, a zobaczymy kiedy mrozy miną, to być może będzie już okres, że trzeba będzie to parować i wtedy one tu ładnie sobie siedzą w tych celach. Pozajmowały. Też przyglądam się, kto to jest. Złapię zresztą może z jednego. Taką karmę moje gołębie zostawiają. Rzepak zostawiony, konopia zostawiona, sorgo, proso, kanar. Wszystko zjedzone. Kukurydza, grochy. O, a te oleiste, o, taka karma. Jakiś tu, wiadomo, jęczmieniek to się... Takie coś zostawiają. Jakiś ryż chyba tu jest, taki drobny. To jest zostawione. A gruba karma to im leży. Mogą do tego sobie swobodnie pobierać. Ja bym rzucił grubą karmę. Zaraz wybierają kukurydzę, grochy. Mumu nie ma. Te białkowe rzeczy. Ciekawe to jest. Te gołębie cały czas dostają karmę pierzeniową do oporu, a w ręce, który to jest? 9. W ręce powiedziałbym zapasione w ogóle nie są. Chyba ostatnio lotka wyrzucił. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dwie nawet? Gdzie ty masz dwie lotki? Raz, 2, 3. Tak, jeszcze raz, 2, 3, 8, 9. 9 dorasta, a 10 wyrzucona. To tu znaczy nie będę go tego. Także dwie lotki wyrzucił. Na pewno musi jeszcze. Także jeszcze troszkę czasu, ale fajnie. Ostatnie lotki, a w ręce i jest pojedzony. Jedzą co chcą, nawet powiem, ja bym musiał jakąś karmę grubszą, bo mi strasznie lubią wyjadać te grube ziarna. Wręcz konopie zostawiają i te oleiste. Naprawdę oleistą, zaraz pokażę, oleistą karmę zostawiają. Dalej tu mają do niej dostęp. A jak tylko coś grubego, kukurydzę, grochy dam, to pierwsze to jedzą. Także dziwne, wydawałoby się, że zimno, że będą chciały oleistego, a one uwielbiają grubą karmę. I taki twardy, fajny jest, elegancko się trzyma. Złapię jeszcze jakiegoś. Ta sama sytuacja. Tak się prezentuje. Też tutaj o lotki. Ile ty masz? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 dorasta. O. To gamoniu. Tak. Tak wygląda. Mewki się chyba napiły, więc przerzucę pojnik. Także meweczki już się tu zaopatrzyły. Co chciał się napić, to się napił. I tutaj damy tym też tu pojnik z wodą. Rusza się, rozmrożona. Także niech się napiją kto chce. Tak to wygląda. Tutaj jesteśmy w moim gołębniku.
lotowym. Jak widać, zmieniło się o tyle, że cele są pozamykane. Udało mi się jeszcze, jak było cieplutko, posprzątać, cele zamknąć. Plan był taki, że będę rozdzielał, dlatego sprzątałem, bo będę rozdzielał gołębie, żeby im powywalać, bo miały jajka poniesione. W tym ciepłe poniosły jajka, ale wszystko wywaliłem, pozamykałem. Miałem je rozdzielić, ale z racji tego, że przyszły mrozy, to myślę, że chyba ochota do parowania im przeszła i będą sobie tak siedziały w parach na swoich celkach. Jak przyjdzie odwilż, to je rozdzielę. A teraz i zimno, nawet nie chce mi się ich rozdzielać. Powiem, łatwiej też z wodą przychodzić, jak są wszystkie razem w jednym pomieszczeniu. Znaczy w sumie jednym wielkim, bo wszystko jest otwarte i nie w dwóch, i nie trzeba tych przejść z pojnikiem robić dużo, więc po prostu poczekam, aż mrozy przejdą i wtedy mam nadzieję, uda mi się ich tutaj, gołąbki, rozdzielić. Także no tak to technicznie wygląda. Posilają się, akurat dojście do karmy mają. Ma być dzisiaj wyjątkowo zimno, to nie chcę, żeby były głodne, niech się najedzą. O, tutaj wcinają, ale tak niezbyt agresywnie, że tak powiem, tak delikatnie, jak widać, czyli nie są mocno głodne. Tak jedzą, bo co lepsze to widzą, to jedzą. O, dać grube wygryzły, kukurydzę wybrały. Właśnie ciekawie się żywią. Konopie oczywiście nie chcą. Konopi, rzepaku, siemienia. Wszystko jest w tej karmie. One tego specjalnie nie jedzą. Wolą te grube, więc musiałbym jakąś grubą karmę kupić do niej z grochem, kukurydzą. Grubą, dobrą karmę. O, taką co by im podać. Nie wiem, czego im brakuje, co one tak chcą wcinać, ale lubią po prostu te grube ziarna. Naprawdę masakra z tym mrozem. Pojniki tu odtajają, żeby można to dać gołębiom. Trzeba się przejść, dać pić, no bo jest porażka. Zimno straszliwie. Będą się napić. W sumie raz dziennie im daję pić. Te nawet nie chcą pić. Nawet nie mają potrzeby picia. Nie chcecie pić? Aż dziwne. Więc tak, poczekam, aż się wszystkie napiją. Takie moje przemyślenia na temat właśnie wspólnego gołębnika Pattaya. Tak zerkłem z ciekawości. To najlepszy z Polaków, zwycięzca i asa i najlepszy gołąb, najwyżej notowany z finału. 530 km z polskiej hodowli. Na Pattaję wysłał 94 gołębie. Sprawdziłem koszt opłaty jednego gołębia, to było $580 amerykańskich. No to przeliczając gdzieś 2200, 2300 w złotówkach. I ten najlepszy polski hodowca wysłał 94 gołębie na tą Pattaję. Oczywiście za wynik mu się gratulacje należą i tak dalej. Tu nie ma co jakby podważać. Wiadomo, że to jeden wyśle 5, jeden 20. Wysłał, tam chyba jest dużo tych gołębi też nagradzanych. Ale z mojej perspektywy, jaką kasę trzeba zainwestować, żeby być w ogóle w stanie uczestniczyć. No można 5 gołębi wysłać, nie wiem, czy to jest drużyna, no to 10 000. Trzeba by ponad 10 000 zainwestować, czy 15 000, żeby tam się pobawić. Umówmy się, nie każdą hodowlę na to stać. Jest to zabawa mocno czy hobbystyczna.
dla osób, ja tu nie mówię, że tam ktoś wysyła zarobkowo, żeby zarobić czy coś, ale no pomyślmy, tu narzekamy na opłaty, a to są, to jest zabawa nieosiągalna dla większości hodowców. Jest osiągalna dla elity, no i chwała im za to, że chcą się bawić, mają jak się bawić. Formuła 1 też jest osiągalna tylko dla elity i jak to się mówi, niepotyczne kwoty zarabiają ci, co w niej jeżdżą. Tenis, którym się zachwycamy sportowo, też jest tylko dla elity, bo wytrenowanie zawodnika to są takie koszta, że trzeba tyle zainwestować, żeby w ogóle na tym poziomie, bo podobno nagrody są, jak wiemy, ogromne, wszyscy zazdroszczą, ale wytrenowanie zawodnika, zgłoszenia do zawodów po prostu i wyrzeczenia, nie dość, że nie wiadomo, co z tego jeszcze będzie, wiadomo, nie? To też inwestycja straszna, więc tak to w życiu niestety bywa, że żeby w coś zainwestować, czymś się bawić, to te środki finansowe muszą być ogromne. No i tam ci, co mają środki, są w stanie, tak powiem, wysłać i się bawić. My możemy tylko kibicować, ewentualnie no, patrzeć na te mniejsze, bardziej osiągalne dla nas zabawy w postaci wspólnych gołębników, jeśli ktoś lubi, bo jest tego dość sporo i dla amatora będzie mniejszy wspólny gołębnik. Tam, gdzie jest zapotrzebowanie, tam na pewno powstanie dużo mniejszych. Nie każdego stać na super gołębnik, ale to będą zaś powstawały mniejsze dla tych mniej zamożnych, więc to nie jest tak, że nikt nigdzie się nie może bawić. Więc ja też się w tym roku pobawiłem na tych polskich WG i jak najbardziej, jeśli ktoś chce w spółce, tak jak do tej pory to było, ze mną na WG uczestniczyć, czy w polskich, czy zagranicznych, owszem, to ja w taką spółkę mogę z kimś wejść, zaoferować swoje gołębie, to tak nawiasem mówiąc, ale tutaj chciałem powiedzieć, że czasami jak się popatrzy właśnie, jakie tam są opłaty, no super, że tam parę osób daje radę brać udział. No kolosalną inwestycję trzeba by poczynić, żeby na przykład wysłać sobie drużynkę na takie pataje i poobserwować. No to trzeba się troszkę wysilić. Koszty są to na pewno duże. No i na pewno selekcje, takie osoby, co są w stanie tam wysłać więcej gołębi, nie oszukujmy się, większą selekcję zrobią, znajdą te gołębie, które tam lotują. Zresztą są już niektórzy specjaliści, którzy się pod WG nastawiają, nie lotują w oddziale, więc tam parę sztuk można sobie na WG pozwolić, no bo nasze koszty utrzymania hodowli, wychowania i lotowania też nie są małe, więc jak ktoś nie ma czasu, a ma fundusze, to jak najbardziej jest to do niego metoda zabawy. Ja tu nie potępiam, ani każdy się bawi, każdy chce mieć przyjemność, hoduje sobie gołąbki. Każdy z nas wie, ile mamy radości, jak zakupimy coś nowego, ile mamy nadziei. Na tym to chyba polega, na tym, co wyhodujemy. Loty to jest jakby jeden krok, że potem szykujemy te gołębie. Jedni lubią właśnie szykować, uczestniczyć w lotach, jedni lubią hodować, cieszą się włączeniem w par, w kojarzeniem, przeglądaniem rodowodów. Ja myślę, że niejednemu sprawia to przyjemność, żeby sobie takie plany snuć. Nawet się cieszy zakupami. Kobiety kupują, faceci też, ciuch, można sobie kupić samochód, można sobie kupić gołębia i bardzo się tym cieszyć. Po to hodujemy gołębie, żeby nam to sprawiało radość i jakby po to są różne formy. Jeden jeździ maluchem i się cieszy, bo ma zabytkowego malucha 30-letniego. Mój teściu jeździ jawką, 69 rocznik, w idealnym stanie. Malucha zresztą też ma któryś tam rocznik. A można jeździć Porszakiem i się z nim cieszyć, albo także każdy ma swoje hobby i swojego bzika, więc tutaj nie neguję, ale jakby tak dla części, wiadomo, tak jak w życiu, część rzeczy jest dla nas nieosiągalnych. No i druga sprawa właśnie,
W związku takim normalnym lotowaniu też to jednych jakby kuje, no dla jednych jest coś osiągalne i gołębie, i zakup, i uczestnictwo w lotach. Jeden może uczestniczyć dużą ilością gołębi, przy czym co jest coraz droższe, drugi nie za bardzo, ale rozmawiałem sobie, akurat miałem okazję przypadkiem porozmawiać telefonicznie z hodowcą, który mi opowiedział o hodowli. Jakby jest nadzieja dla małych hodowli, bo każdy narzeka na koszty. Ja też nie widzę problemu, że jak kogoś nie stać utrzymywać dużej ilości gołębi, jeśli ktoś jest prawdziwym pasjonatem, miłośnikiem tych gołębi, to może sobie na przykład lotować 10 parami czy 20 wdowcami, powiedzmy, trzymać 20 wdowcy, wychować 20 młodzików, utrzymywać małą hodowlę, lotować, wydaje mi się, na całkiem dobrym poziomie, bo łatwo utrzymać taką małą hodowlę w zdrowiu, kupić wszystko, co się chce. Choćby mój kolega Tomek Klimczak lotuje 30 paroma samiczkami, czyli zmniejszył hodowlę do bardzo mocnej, małej liczby i super osiąga wyniki. Spełnia się zadowolony, że nie ma dużo pracy, dużo główien, dużo sprzątania, dużo łapania i dużych kosztów. Więc też nie trzeba na wszystko narzekać. Wiadomo, że mała hodowla, jak włoży 20 gołębi na lot, to nie zdobędzie 30 czy 40 konkursów, no bo się fizycznie nie da. Ale jak zdobywa odpowiedni procent konkursów, jak ma gołębie w czołówce, ja myślę, że ma wystarczająco dużo powodów do tego, żeby się cieszyć tym sportem, żeby sobie koszty ograniczyć. A też mnie tak zaciekawiło, czy zastanowiło, czy na przykład nie szłoby przygotować jakiejś rywalizacji dla takich małych hodowli, czy ekstra małych. Wiem, że mamy intermistrzostwo typowanie 5×3 i to jest jedna z rywalizacji taka, która jest w sumie dla niewielkich hodowli, ale takie ekstremalne mistrzostwo, żeby sobie można było poradzić, nie wiem, 15 gołębiami czy 20, jakieś typowanie w oddziałach 2×2, na przykład, nie wiem, wybieramy z 10 lotów, gdzie typujemy 2×2, 2 gołębie punktują, to wybieramy z 10 lotów 5, z których liczymy punkty na podstawie na przykład koeficjentu i żeby tam nie ograniczać hodowli przy obecnych GMP i wszystkim, to wiadomo, że mamy 300, 500. Na przykład można wprowadzić jakiś, że musi być 1 500, albo w ogóle nie wprowadzać limitu, bo myślę, że plan lotów, jeśli to są loty do GMP, to na przykład nam wymuszają pewne rzeczy. No ich jest 7, ale ogólnie na przykład z 10 lotów i z 10 lotów typujemy gołąbka, 2 gołąbki, 2 zdobywają punkty na koeficjent, czy to z listy oddziałowej, czy okręgowej, i liczymy na przykład koeficjent serii tych 2 gołąbków. Myślę, że taka mała hodowla, 15 sztuk, 20, miałaby rywalizację dla siebie i może w pewnym sensie iść w tym kierunku, bo gołębi, śledząc stare gazetki, jak się tam patrzy i pamiętając pewne rzeczy, to jeśli chodzi o ilość gołębi, to wcale ilość gołębi na loty nie idzie taka mała i ona nie spadła, tylko ogólnie hodujemy tych gołębi więcej, a bardziej hodowców ubywa, bo samych gołębi tak nie do końca, bo gołębi na loty jest dość sporo, no ale to jednak przyjemne, żeby w związku było więcej ludzi, więcej składek stałych na utrzymanie siedziby, na utrzymanie kabiny, no są stałe rzeczy. Rozumiem, koszty lotowego to od sztuki, kto ile tam chce dawać i tak dalej, ale pewne rzeczy stałe, składki stałe czy utrzymania, to no i też atmosfera, no lepiej jak będzie brawo biło komuś 20 ludzi, a nie 4. Mogą taką samą ilością gołębi lotować, ale zupełnie inna sytuacja mimo wszystko, że będzie 20
czy sekcja 30-osobowa i wręczają sobie nagrody i biją brawo, a sekcja 5-osobowa i wszyscy są mistrzami, ale jaki to ma sens? Także zastanawiałem się, czy byłaby szansa wprowadzić takie mistrzostwo dwóch gołębi typowanych z powiedzmy 10 lotów, tam zaczynając, chyba każdy ma teraz do kategorii ogólnie ile tych 13 lotów, 3 maratony, 10 jest takich krótkich, no z 10 na przykład lotów, czy 13, bo te 12-13 lotów wszystkie oddziały mają, tak żeby to była jakaś inna, różna, chyba do intermistrzostwa jest 11 lotów, o, 2 typowane na koeficjent i jakieś takie mistrzostwo. Myślę, że byłoby ciekawe dla małych hodowli, niewielkich. Może to jest jakiś, wiadomo, pewnych rzeczy, tendencji się nie odwróci, no bo jeśli ktoś ma atrakcję w komputerze, dzisiaj jest tyle możliwości atrakcji, że w pewien sposób, niezależnie co byśmy robili, to nie odwrócimy tego trendu spadku hodowców. Na pewno akcje promocyjne w jakichś szkołach, bo co się za młodu zaszczepi, to może się komuś spodobać i stęsknić za tymi gołąbkami i zapragnąć je mieć. I jeśli na początku trzeba, tak powiem, mieć dużą ilość gołębi, żeby rywalizować na jakimś poziomie, to może to od razu zniechęcać do zakładania tej hodowli. Może gdyby funkcjonowały hodowle mały gołębniczek, to mały koszt, parę metrów gołębnika, parę wdowcy, przedział na młode, przedział na rozpłodowe, 2-3 pary lub wcale, bo wiadomo, że można sobie z lotników hodować gołąbki do lotowania i wtedy taka mała hodowla, żeby mogła już uczestniczyć w jakimś tam programie, mistrzostwie, poza satysfakcją z czołowych konkursów, z dobrego procentu odbijania. Tak samo może mieć asa, ale nie porównujmy, że będzie ona rywalizowała, tak powiem, w jakichś dużych seriach, no bo wiadomo, nie ma takich wielkich szans. Jeśli są jakieś małe hodowle, które chciałyby się pokazać, to w ramach możliwości chętnie bym też do takich małych hodowli podjechał i zrobił na przykład z nimi wywiad, bo może to jest jakiś kierunek, żeby takie małe hodowle promować, które pokazać, że da się małą ilością gołębi coś wylatać, że nie trzeba tych gołębi strasznej, dużej ilości. Kwestia jeszcze właśnie dostępności tych drogich gołębi różnych, to wiadomo, jednych stać na droższe gołębie, jednych na tańsze, ale tak popatrząc na rynek, to potem możliwości kupna nawet jakichś gołębi, nie wiem, wybierzmy sobie jakąś rasę, czy tam powiedzmy gołębie jakiegoś słynnego szczepu, to wiadomo, w pierwszej kolejności kupują je te pierwsze źródło najdrożej. Wiadomo, potem odsprzedają taniej, no czy się sprawdzi to czy nie, no to jest inna kwestia, trzeba mądrze do tego podchodzić, ale na pewno jest możliwość ze super szczepów też za małe pieniądze. Ten sport się rozwija, bo kupić drugie, trzecie pokolenie, czy to na przykład z WG, gdzie często idzie odkupić jakieś gołębie super pochodzeniem, czy wręcz wiadomo, drugie, trzecie pokolenie, ktoś kupuje super gołębie, ma je, rozmnaża, ma na lotowym gołębniku i często można u niego nabyć młode jajka za przyzwoite pieniądze, a tam to są wnuki, prawnuki takich asowych, topowych gołębi świata. Tym bardziej jeszcze na gołębniku lotowym, czyli na przykład na jesień
Przelotowane są te gołębie, przerobione w lotach. Jeśli hodowla ma jakieś wyniki i uda nam się na przykład takie gołąbki załatwić, więc też mi się wydaje, że idzie sobie zorganizować dobre gołębie, z którymi można pracować za niewielkie pieniądze, a niejednokrotnie kunszt hodowlany, opieka nawet nad gołębiami dobrej klasy może przynieść super wyniki. Nie znaczy, że jeśli te geny dobre przekazuje ten gołąb, to wnuki czy prawnuki też będą przekazywały. Trafimy na takie, które przekazują, tym bardziej jak mówię, były na przykład lotowane dalsze pokolenia i po takich lotowanych gołębiach z wynikami sobie przynieść młode, co już nie wszystkie gołębie będą dostępne za majątek, będą też dostępne gołębie za przyzwoite pieniążki, które można sobie rozhodować i ten dobry materiał też dostać, więc jak to mówią, pieniądze to nie wszystko. Najdroższy gołąb nie wyda najlepszych młodych, czy nie wiadomo, czy wyda te najlepsze, tego nie wiadomo. To jest w tym sporcie piękne, więc miejsce jest do każdego. Każdy się tam w jakimś kręgu swoich zainteresowań i możliwości kręci. To, że nie każdy może sobie pozwolić na wszystko, rodzi potem te zawiści i właściwie robienie sobie pod górkę wzajemnie. Robienie sobie pod górkę, jedni są za ciężkimi lotami, bo najchętniej bym tym, którzy wywalili dużo kasy, wytracili te gołębie, no bo on straci swoje, które jakby nisko ocenia, ale bardziej patrzy na to, że hodowca, który wydał mnóstwo kasy, wytraci swoje, no więc droga właśnie ku, tak powiem, lepszym wynikom czy rozwojowi niestety części hodowli jest taka, że jak komuś zrobić na złość, utrudnić, niż patrzeć, jak się samemu rozwijać. Także możliwości mi się wydaje jest dużo. No a mnie tak właśnie zastanowiło, czy szłoby takie mistrzostwa zorganizować, bo na jednego, czy takie 2 typowane, czy 3 typowane, to chyba są jakieś mistrzostwa właśnie w Belgii, w Holandii. Ekstremalnie małe serie, no ktoś powie, że intermistrzostwo jest pod to. No to w sumie jest, no bo jest seria 5 gołąbków typujemy, z tego ma 3 zrobić z 11 lotów i tam się liczy ileś tych lotów, także no w pewnym sensie dla małych hodowli jest taka kategoria intermistrzostwo, gdzie jest faktycznie to typowanie. Jeszcze ono wiadomo jest chyba też ograniczone z 50 ze spisu, więc też nieograniczone ilości, ale wydaje mi się takie typowanie to dla kogoś, kto ma 15-20 gołębi i cieszy się ich wynikami, jest ok. Być może to typowanie było trzeba jeszcze zmniejszyć, może w jakichś oddziałach taką klasyfikację mają dla takich właśnie ekstra małych hodowli, po to, żeby opłaciło się małym kosztem na podwórku trzymać te parę gołąbków, rywalizować, bawić się, żeby widzieć w ten sens. A duże hodowle oczywiście mogą wokół tego być i jakby nie ma też co umniejszać, że to ktoś chce mieć dużo, lubi mieć dużo, potrafi sobie z tym poradzić, no to czemu mam nie mieć dużo, lubi to i ma możliwości, to czemu mamy komuś to też utrudniać? To jest druga strona. Też jakieś tam wypowiedzi czytałem właśnie, że w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii właśnie są też takie małe hodowle, małe gołębniczki, gdzie sobie rywalizują mniejszymi stadami, więc ewentualnie można się zapoznać z ich regułami rywalizacji i być może coś ciekawego w tym kierunku wziąć, chociaż małe serie są w Belgii i nie wiem, czy to ich od spadku hodowców, że tak powiem, ratuje,
i ogólnie przy dzisiejszym czasie to no, ci co będą chcieli, będą to jako sport myślę, że to i tak jest sport dla każdego, no bo i mały hodowca może sobie tam mać parę gołąbków, z tym dużym rywalizować, ale pewne zawody będą, jak to się mówi, dla elity. Będzie część hodowli elitarna, a mimo wszystko małą hodowlą może będzie można z nimi uczknąć czasami jakiś konkurs i tym się cieszyć, że się z tymi wielkimi wygrywa. Bo chyba ten spadek hodowców, no to jest tyle dla młodzieży atrakcji najróżniejszych, że tak naprawdę po prostu tutaj w spadku hodowców liczbie też nie ma co do wszystko demonizować na drożyzny, niedrożyzny. Niestety właśnie możliwości ktoś rozsądnie podejdzie, lubię gołąbki, no to będę miał mniejszą hodowlę i będę się cieszył, że wracają i że zdobywam 5 konkursów na 10 wysłanych. I jestem 20 w oddziale, ale małą ilością i cieszę się, mam lotnika, mam satysfakcję, nie jestem dawcą, a czasami od czasu do czasu mam jakiś fajny wynik. I to mi się wydaje nie jest powodem, bo tak sobie można zorganizować tą hodowlę. Jest dużo innych atrakcji i po prostu ogólnie jedyna nadzieja to tak w młodym wieku jakiś zaszczepić przez szkoły, przedszkola z gołębiarkę, żeby te gołąbki gdzieś tam zobaczyli, wyjść bardziej do ludzi. To jest jedyna taka metoda, bo niestety hodowców ubywa i tutaj bardziej właśnie dużo innych możliwości jest powodem tego, że tych hodowców ubywa, a nie do końca wszystko to, co zwalamy, byśmy robili ciężkie, katastrofalne loty, to jedni i tak będą dobrzy, ci co są w stanie gołębniki zapełnić gołębiami z pochodzeniem, z rodowodami, będą szybciej wychowywali super dobre gołębie. I nie wiem, czy ta przewaga by się czasami też nie zwiększała. Mieliby to wielkim kosztem. Część hodowców by się rezygnowała, no bo to żadna przyjemność, jeśli się gubią gołębie, że puszczamy. Zresztą stare gazetki to oni nie chcieli puszczać w ciężkich warunkach, tylko po prostu nie mieli możliwości przewidzieć warunków atmosferycznych i ciągle były dyskusje na temat, co zrobić, żeby straty w gołębiach były mniejsze, jak wypuścić, jak zmienić kierunki. Musieli puścić, bo na przykład pociąg odjeżdżał, nie było możliwości technicznych, ale to nie, że oni chcieli ciężkie loty, tylko oni robili wszystko, żeby loty były jak najbardziej udane. Cieszyli się lotami udanymi. Jak miejscowość dawała 2 loty nieudane, to zmieniali miejscowość na inną. Czyli nikt nie szukał ekstremalnych lotów, żeby sobie utrudniać, tylko szukali. Były ciężejsze loty, inaczej to wyglądało, ale po prostu nie było takich warunków technicznych, żeby to przewidzieć, czy technicznych pod kątem transportu i wszystkiego, a nie, że czyta się te wypowiedzi, stare gazetki, to tam jest ciągle nacisk na to, żeby loty były fajne, przyjemne, niekatastrofalne, żeby tych gołębi nie gubić, żeby je jak najlepiej selekcjonować, co im podać, żeby jak najwięcej wracało. Wiadomo, wymagano długich dystansów, kilometrów, coraz większych później, ale wcale nie ekscytowano się tym, że konkurs trwał 3-4 dni, wręcz punktowane były lepiej loty szybkie, łatwe, przyjemne, a nie loty ciężkie, więc tutaj wydaje mi się, część tych zdesperowanych, co nie ma wyników, po prostu brzytwy się chyta, jak najbardziej utrudnić. Wiadomo, wysportowany gołąb, nauczony oblotu koło domu, to jest, wypuszczamy, lata koło domu, wchodzi, nie żeruje na polu, tak dzisiejszy gołąb sportowy trenuje. Nie ma doświadczenia pod kątem nocowania, żerowania, przeżycia w polu. Pierwszy zginie, a ten, jak to powiemy, zaniedbany, który samopas jest puszczony, ten przyleci i przeżyje. Także naprawdę prawdziwi sportowcy utrzymywani dla sportu
ekstremalne, ciężkie loty, bo warunków pogodowych nie ma. Dla nich będą właśnie ekstremalne, a dla tych hodowli czy słabszych, no po prostu utrzymywanych w tradycyjny sposób i to po prostu metoda prowadzenia tych hodowli i nastawianie się czy na wyścigi, czy na przeżycie. I tylko wydaje mi się tyle, także tyle moich właśnie dzisiaj przemyśleń. Gołąbki powskakiwały, popsikały. Jeszcze im tu przytkam, żeby im nie wiało. Tu samczyki sobie tu siedzą. Ekipa moich samcy. Także nudny widoczek. Tak, chwilę mojego monologu i przemyśleń odnośnie gołąbków. Także a dzisiaj pozdrawiam serdecznie. Dobry lot. No i do zobaczenia. Kto chce podyskutować na różne tematy, to zapraszam do dyskusji na wystawie ogólnopolskiej w Katowicach. Także kto ze mną chce pogadać, wypić piwa nie wypiję, bo niestety chyba samochodem pojadę, ale bezalkoholowego, czy orężatkę, czy herbatkę, czy kawę może się uda, będzie okazja. Na ile z czasu starczy, albo się ktoś będzie chciał wypowiedzieć o swojej hodowli, to zapraszam, nie widzę problemu. Ktoś się będzie chciał przywitać z moimi widzami na kanale, ktoś będzie chciał omówić sprawę współpracy, czy to w hodowli gołębi, czy w sprawie WG, a też zapraszam do kontaktu na żywo. Gdzieś tam się będę przemieszczał. Ostatnio chyba mnie rozpoznacie, jak wyglądam, więc do zobaczenia na naszej wystawie, na naszym święcie. Zobaczymy się tam osobiście. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot. No i na koniec takie postscriptum. Osoby, które tam są ze mną umówione, to podwiozę gołąbki na wystawę. Będę miał ze sobą, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć parę gołębi. To też jest taka możliwość, więc zapraszam do kontaktu telefonicznego czy przyjazdu do mnie, bo będzie niedaleko. 513 812 854. Także te osoby, co się umawiały, będą mogły sobie tych parę gołąbków wybrać. Do zobaczenia. Dobry lot.